mgli, mży, takie jakby szadzi. Muszę bezwzględnie stąd wyjechać, bo nie wytrzymam kolejnych miesięcy w tym covidowariactwie. Zjadł was kiedyś krokodyl? Pewnie nie. A mnie prawie. I o tym właśnie będzie pierwszy odcinek mojej wyprawy. Pierwszym celem, jaki musimy zrealizować, to jest kupno internetu, bo bez internetu sobie nie poradzimy i mamy mastera, który nam internecik właśnie sprzedaje, tak trochę spod lady. Czarny rynek, drugi obieg. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, mówiąc, że czarny rynek. Przepraszam, zapomniałem, gdzie jesteśmy. Hekatomba, hekatomba. Od 40 minut próbujemy aktywować internet, żeby nie pojechać bez internetu. Mamy do przejechania 560 km do Moshi u podnóża Kilimandżaro. Nie będę ukrywał, że się martwię o bagaże. Thanks so much. Thank you. W podróży obowiązuje Adam Małysz w wersji terenowej, jeżeli rozumiecie, o czym mówię. To już wielu Adamów Małyszów było w tych krzaczkach. Muka bamba, ale grzeje. I jak, Michał? No. Udało się. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah. Fine. My name is Timothy. Michał. Nice to meet you. Rybu. Wyjechałem w środę o 6:30 rano. 37 godzin podróży i jesteśmy w dziczy. Oczywiście, no jak dla kogo dzicz, dlatego dzicz. Jesteśmy w centrum Tanzanii i będziemy sobie radzić. Idziemy do domku, zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. It's already a comfy stay hotel. In the room. Enjoy stay and out of COVID-19, yeah. Cześć, cześć, cześć. I jak już doskonale wiecie, wczoraj dojechaliśmy. To jest nasza chatka, nasz pokoik. A tu mieszkamy i sam jestem ciekaw, ponieważ jak dojechaliśmy była już noc, to sam jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda w dzień. Otóż tak. Tu mamy taki domek, chodniczek, palmy. Dawno nie widziałem palm, już kilka miesięcy nie widziałem palm. Ale w nocy cięły komary. Jesteście na pewno ciekawi, kto dzisiaj ze mną pojechał w podróż. Otóż w podróż pojechał ze mną szwagier, ale szwagier nowy. Oto jest mój nowy szwagier Michał. I możecie powiedzieć, kurczę, nie taki jak ostatnio. No pewnie, że nie taki jak ostatnio. Nie czytaliście regulaminu podróży na mojej stronie? Żeby jechać ze mną w podróż, trzeba lajkować posty.
i wtedy losowo wybieram nowego szwagra na podróż. No i co? No i dobra, no i trzeba zacząć zwiedzać okolice, bo sama się nie zwiedzi. I tak się niesie sklep na plecach. Ej! O co w tym kaman w ogóle? Co tu się dzieje? Goście na motorze jechali i zaczęli do nas wołać: hello, Bambo, Bambo! Przecież ja nie jestem Bambo, chyba że biały Bambo. Bialuszek Bambo w Europie mieszka. Białą ma buzię, ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej białalskiej czytanki. Kilka słów historii dla miłośników kolei żelaznych. Te tory, które widzicie, budowali Niemcy. I to nie obecne Niemcy, tylko Tanzania, Tanganika. W tamtych czasach, pod koniec drugiej połowie XIX wieku, była kolonią niemiecką, jedną z 4 niemieckich kolonii w Afryce, największą. No i Niemcy stracili ją po przegranej I wojnie światowej. No i Niemcy, próbując zagospodarować te swoje kolonialne tereny, budowali m.in. kolej żelazną. Tu jest chyba 3 linie kolejowe, stare, bo stare, ale do dzisiaj działają. Chciałbym jeszcze zobaczyć jakiś pociąg, bo na pewno też jest po niemiecki. Robię to tylko dla was. Idę sobie wyschniętym dnem rzeki i wali tu jak, nie wiem po co ja tu wszedłem, to był błąd, o jest, po co mi to było? Od czasów angielskich, kiedy Anglicy, Brytyjczycy przejęli władzę nad Tanganiką po I wojnie światowej, obowiązuje ruch lewostronny. Dobrze mówię, lewostronny. A u nas prawo. Run. Tu widzicie Decathlon, rowery, szmery. Trochę się już ugotowałem. Co, jakbyśmy tam w środek weszli? Nie. Gdzie? Yes, sir. Yeah. 10,000. 10 koła. Czyli Co? to po naszemu ile jest? 2 dychy. It's very expensive. No za dużo, co ty? It's normal. No, Ewi. Kurwa, żebym się... Dobra, daj 7. No żebym się o wodę musiał targować, naprawdę. Ja chcę na konika. Nie przesadzajmy, naprawdę. Nie po to jechałem do Afryki, żeby oglądać ludzi na koniach, na zebrach, na żyrafach. I tak sobie idziemy i w ogóle nic się nie dzieje. Jestem nieco confused, bo na całym świecie dworce kolejowe to jest istota istotności, to jest tłum tłumów, to jest hekatomba hekatomb. A tu dworzec kolejowy jest pusty, nie dzieje się nic. Już wiem, czemu tu jest tak pusto. Może jakaś pandemia. Normalnie jak droga na Białystok. Ale co dziwne, jak sprawdzałem w internecie, to pisali, że z Moshi do Dar es Salaam jeżdżą tylko towarówki. Ale już będzie negocjować z nimi po ile? A nie, no jak negocjować, jak nie wiedzą gdzie. No i nam się zachciało, pokazaliśmy chłopakom mapę. I po co chłopakom pokazaliśmy mapę? Tylko wszystko utrudniliśmy. Bezpiecznie, wręcz bym powiedział, że jedzie się nudno. I koniec przejażdżki. Bardzo fajny transport, 10 minut kosztowało 4 zł od łba, czyli nas na 2,8 zł. Nic tylko jeździć i podróżować.
Słuchajcie, to są owoce bataja i one przynoszą szczęście. Zobaczcie, on jest taki mięciutki. Mięciutki i tutejsi mieszkańcy mówią, że jak kokos spadnie na głowę, to przynosi nieszczęście, więc kokosy są owocami nieszczęścia, a bataje są owocami szczęścia. Wkłada je się dodatkowo nowo poślubionym pod łóżko, też dla szczęścia. A tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia, co to za owoc. Ja myślę, że to jest raj dla spinaczy skałkowych. O kurwa, przepraszam, pająki. Spider! No nie, ja tu palca nie wsadzę. Stasiu, Nel! Raz w tygodniu jeździ pociąg i właśnie go złapaliśmy. Tu muszę cichutko. Wyobraźcie, to są ule pszczele. Wydrążone pnie wieszają na drzewie i tam sobie mieszkają pszczółki i robią miodek. I wołają na to decaps. I dojechaliśmy tu, gdzie chcieliśmy dzisiaj dojechać. To są, dziwnie zabrzmi w Afryce, gorące źródła. Ciekawe, czy są tarantule. A mówiłem wam wczoraj na filmie, że są jakieś fajne dziewczyny. No i co, no i oczywiście z Polski. Jak ja to w domu żonie wytłumaczę. One naprawdę z nami nie przyjechały, ja przyjechałem sam. Serio, serio, serio. Wyzwanie. A gdzie są krokodyle? ...27 luty, zaliczycie mi morsowanie. Big crocodile. Where? Oh fuck! Oh fuck! Oh k***a! Krokodily! No nie! Weź, no way! Oh. To zdalnik sterowany. Jak zdalnie sterowany? O urwał, jak wszyscy wieją stąd. Ty jaka burza! O, yo krokodylo? No, man. No problem. Miał 3 metry. Very hungry krokodylo. O, ja tam nurkowałem. Najbardziej w tej historii przerażał mnie nie sam krokodyl, tylko fakt, tylko myśl, że chwilę wcześniej pływałem obok niego albo nad nim. 4 metry masy krokodylo dinozaurzej mogło mnie pożreć jednym kłapnięciem. 3 dni nie mogłem spać. Krokodilo!
Szedł w ale ucieka. Nie wierzę w to, co widziałem. I ci ludzie tu wszyscy pływają. Przed chwilą ja tu pływałem. Nigdy więcej nie wejdę do żadnego jeziora w Afryce.